Witam Was bardzo serdecznie na tym filmie. Wszystkich oglądających witam i chcę Wam pokazać, opowiedzieć o awarii, jaka mi się zdarzyła. Jeszcze byliśmy na jednym z kempingu, jak jeszcze było tak chłodno w nocy, było chyba tylko 6 stopni niecałe i rano jak wstałem sobie do przedsionka, jeszcze wszyscy spali, załączyłem ogrzewanie wody w środku, załączyłem w przedsionku taki ogrzewacz, on ma 1800 W. Myślałem, że to weźmie i wywali mi korkę, ale nie wywaliło i w którymś momencie udałem się do toalety, przyszłem z powrotem, nie ma prądu. I co się okazało? Jak poszedłem po szefa, to sprawdził, u niego jest wszystko ok, to u mnie wywaliło. I zacząłem sprawdzać. Jak zacząłem sprawdzać, szukałem dość długo, aż znalazłem. I rok temu moja małżonka, jak załączyłem ogrzewanie na 1000 W, powiedziała, coś tak choćby plastikiem czuć. No i okazało się, że w tym roku ja to przedobrzyłem, za dużo prądu włączyłem i dwa kabelki, które do siebie stykały z takiego bezpiecznika, one przechodzą jedna do jednej rzeczy, druga do drugiej. One się tak nagrzały, że się już były chyba przytopione, przytopiły się zwarcie i tam się wszystko, zaraz Wam będę pokazywał, się przepaliło, nadtopiło i mam dzisiaj robotę wymiany tych kabli i wymianę na nowy bezpiecznik. Bezpiecznik tamten działa, jest sprawny, różnicówką sprawdzam, ale dla mnie nowe to jest nowe. Wymienię i biorę się za robotę. Tak, awaria się wydarzyła w tym miejscu, muszę to wszystko pościągać. Już mam to wszystko poodkręcane. Wyciągam to, ułożę, bo później będę musiał tą skrzynkę na nowo skręcić. Tak, jest to ten bezpiecznik. Jak to listwę odkręcę, to tam w środku to się wszystko poprzypalało. I tak, bierzemy się za odkręcanie. Nie mam tutaj 230 podłączone, więc nic mi tu nie grozi, ani żadnego dodatkowego zwarcia, jak to czasami może się zdarzyć. Puściłem sobie wentylator sobie puściłem już, można powiedzieć, z solarów, z prądu przez przetwornicę i powiem Wam, że wentylator chodzi na najwyższych obrotach i pokażę Wam, było 14,1 i wentylator chodzi i ładowanie teraz działa i dalej jest 14,1 i przy tych dwóch solarach zero ubytku prądu. No nic, ale bierzemy się za tą właściwą robotę, bo czas goni. Już jest 8:20 rano, miałem przyjechać co o 7, jak będzie chłodniej, no ale wiadomo jak to jest. Zegareczek mi służy, dostałem go od kanału Na Podróżach. Jeszcze raz dziękuję, bo to była wygrana w konkursie. Zapraszam Was w ogóle na ten kanał. Bardzo fajne miejsca w Polsce pokazują, zwiedzają różne góry, górki, nie tylko. O. Ok, i teraz Wam tu pokażę i zobaczcie, ten kabel z tym kablem się tutaj
było zwarcie, się przypaliło, tu wszystko już zaczęło, że ledwo ani tego nie umiałem odkręcić. Tutaj będę musiał dać nowe kabelki, mam linki, więc będzie dobrze. Dobra, na razie wam dzięki, jak będę miał już to porozbierane, więc odezwę się. Zobaczcie, jak to wszystko się tu wypaliło. Tą stroną to się przykleiło do tego pierwszego bezpiecznika. No i jak to nie wyrzucić? Szło to, naprawiłem to, zmostkowałem, miałem dalej prąd, ale nie tak ma być. Ma być wszystko ok. A przy okazji wam powiem, że przy tym zwarciu przepaliła mi się rozdzielka z anteny i nie wiem, czy w antenie ten układ nie poszedł, ale ja już mam od pewnego czasu kupioną antenę i to będzie w innym odcinku, będę wymieniał na inną antenę i zobaczymy. Prawdopodobnie ta moja antena ściąga więcej programów i będzie git. No i działamy dalej. Mam kabelków różnego rodzaju typu. Siedzę sobie, słucham muzyczki. Jest bardzo miło, pomimo że pracuję. I tak, mam to fajnie zebrane, te wszystkie okruchy, które tutaj się przypaliły, i zakładam teraz bezpiecznik. Ten bezpiecznik już inaczej jest, ma blokadę w ten sposób. Tamte były stare bezpieczniki. Tak, zahaczymy go tu. Zablokujemy i fajnie, bardzo fajnie trzyma. Teraz musimy podłączyć te wszystkie kable prawidłowo, tak jak były. Tak, i po kolei. Tu był czarny, nie wiem, czy pamiętacie. Damy go tu. Tu mają być dwa czarne. Tu dwa czarne. Ten ma być podpięty do tego gniazda. O, pięknie. Teraz czerwone. Czerwony ma być tu i drugi czerwony też. I ten czerwony ma być w tym gnieździe. Tak. No i później najważniejsze, żeby te kabelki się tu nie stykały. A one się tu stykały. I teraz jeszcze pod spodem muszę podłączyć to, co odłączyłem. O, sprawdzimy, czy ma. A brązowy do tego. No i super, kable są podłączone, bezpiecznik wymieniony. Teraz musimy to ładnie poukładać, podłożyć te kabelki pod spód, więc sobie to odkręcę. Tak, izolacja musi być. Teraz przykręcimy bezpieczniki. Bezpieczniki przykręcone. Sprawdzę jeszcze te kabelki, które odkręcałem, trzymają. Nie wiem, czy to widać, ale tamte kable czerwone z czarnymi się już nie stykają. Że się nawet jak przegrzeje, to się nie stopi. No i przykręcam teraz ten układ do pompki i do anteny. Na ten układ idzie zasilanie z tego akumulatora. Ten akumulator nie jest zasilany z solara, ale powiem szczerze, że mam ten akumulator od momentu, jak kupiłem przyczepę, i on jest naprawdę, jak podłączam na
na kampingach on jest tak naładowany do pełna. Ok. Wszystko wskoczyło na swoje miejsce. Tak, jak widzicie, skrzynka jest już zmontowana, bezpiecznik wymieniony. Takie gruntowne podłączenie do prądu i obciążenie tej mojej skrzynki to już zrobię kiedy indziej, już nie na filmie, ale mam wymienione i szczęśliwie pojedziemy teraz na dłuższy weekend. A na razie dziękuję Wam za oglądanie, łapeczki do góry i trzymajcie się, do zobaczenia.